Witam. 10 sierpień 2025 rok. Chyba mnie słychać dopiero teraz. Słucham, wielkie dzięki. Słuchajcie, no niedziela jak niedziela, ale najważniejsze to, że jesteśmy po długim, wesołym tygodniu i po pełni. I niech się spełni to wszystko, o co chodzi. No i teraz już zobaczymy, jak będzie dalej. Co tu ukrywać, pewne planety zaczynają kombinować, no najbardziej Wenus, bo w tym tygodniu zbliży się do Jowisza, no i to będzie taki troszeczkę smutny okres, bo będą się łączyć w pary i nie tylko pary w pary i będą takie, wiecie, no, miłosną pary. O, tak by można było powiedzieć, czy jest to, będzie tydzień taki. No i te osoby, które to są tak zwane single, powinny bardzo uważać i mieć oczy jak takie duże, bo może być wesoło i mogą stać się nie singlami, a znaleźć swoją gorszą połowę. Co tu ukrywać? To czekaj, mam tylko jeden mikrofon, a nie dwa. No, już są dwa. Dobrze. Wolę na dwa pracować, dlatego że jeden słychać, a drugi mniej słychać. Dobrze. Co do retrogradacji Merkurego, uwaga, kłamstwo. Musimy poczekać do pozycji, czyli do 25, chyba 25 wchodzi na 15 stopień i dopiero wtedy, a w tej chwili on jest na 4 stopniu, także nie, jeszcze nic nie róbcie, bo on dopiero zrobi wam numery, ponieważ jest to, pamiętajmy, lew, a dopiero lew jest najtrudniejszym okresem, jaki może być w historii naszego zodiakalnego zwierzyńca. Bo to jest lew, egoista. I koniec. I tylko on, i nic więcej. No i co z tego, że on? A co on nam da? A nic nie da, a tyle da. O. On się specjalizuje w tym, żeby odbierać, a nie dawać. Także to bardzo uważajcie. To jeszcze nie jest okres taki, jak to się mówi, pyszny, świetny, a co to nie ja, spokojnie. Nie ma tak. Niektórzy z rozpaczy szukają 13 znaku tego wężownika, bo nie wiedzą, o co chodzi, kombinują jak nie wiem, bo tutaj jakaś osoba coś tam napisała, jakieś bzdury kompletne. Mnie się już nie chce odpowiadać na ten temat, bo nawet tam, jak wejdziecie w ten film pod wężownikiem, tam ktoś zrobił taki doktorat nieomalże, że ja się plączę, ja się w ogóle nie plączę, tylko po prostu chciałem wymienić wszystkie rzeczy, które są związane na przykład chociażby z brakiem, z Mardokiem, tak, którego jest brak konkretnie pomiędzy Marsem a Jowiszem był Mardok i prawdopodobnie on był planetą byka, bo Wenus jednak pasuje bardzo do wagi, bo to jest taka bardzo, a Merkury i jeżeli jest w bliźniętach i w pannie, no to on ma diametralnie różne sposoby działania, bo tutaj jest bardziej medyczny w tej pannie, a w tej informacji jest taki sobie gadający, no więc to są dwie różne zasady. W dodatku on, jeżeli teraz jest w lwie i w tej chwili on będzie retrogradował akurat w lwie z panny, to tak jakby był u siebie. No to jak jest on u siebie, to, no to będzie złośliwy, jak
cholera, no. Będzie kłamał, będzie żartował, będzie sobie kpił. No i także między innymi kłopoty ze zdrowiem niektóre osoby mają i to bardzo poważne ze względu na to, że na przykład sobie zbagatelizowały jakieś sprawy kiedyś w przeszłości. Bo retrogradacja jest to spojrzenie w głąb siebie, ba tak głęboko, że aż no, można wyjść z tej retrogradacji i znaleźć się po drugiej stronie lustra. No, i proste. No. Przecież karetki jeżdżą ostatnio jako pytane. No i słyszycie jakieś głupoty o tam gdzieś coś. Posłowie też mają od czapy, bo muszą ciężko pracować, a nie lenić się. Teraz słyszycie KPO, że tam ktoś coś i kupił sobie jachty, i kupił sobie solarium i kupił sobie coś za nasze pieniądze. No nie wiem, czy za nasze pieniądze, czy to jest taki problem odebrać te pieniążki. Pochwała i do widzenia. Niech bolą. Zabrali, to już. Przecież słuchajcie, jeżeli w rolnictwie bierzesz, przypuśćmy dotację, jakąkolwiek, i coś mu się urzędnikowi nie spodoba, zwrot. Ale dosłownie coś. Mam, ja wiem, ze 40 rolników, którzy musieli oddać. To niektóre sumy to były bagatelne, bo tam było 60, 70 tysięcy, 20 tysięcy, ale znam faceta, który musiał 1,5 miliona. Bo coś mu się nie podobało. A co mu się nie podobało? Zaraz wam powiem. Kupował ciągnik. Nie ciągnik, tylko ten cały kompleks taki rolniczy. I w ostatniej chwili zmienił, tylko nie umiał odpowiedzieć na tą główną maszynę, która była tam, to nie była ta, która była zaplanowana. A dlaczego? Dlatego, że ona była lepsza, a była tańsza. Ale ja to samo miałem w dotacji, tylko ja miałem akurat człowieka, który był przemiłym człowiekiem i on mówił, już mówi pana dosyć. Słuchajcie, obiektyw kupowany normalnie kosztuje 3,5 tysiąca. Do kamery. 3,5 tysiąca obiektyw to nie jest dużo, to jest mało. Ale znalazłem ten obiektyw za, wiecie za ile? Za 1100. Jak to jest możliwe? Ten sam? Tak. Dzwonię do faceta, mówię, wie pan co, o co chodzi z tymi obiektywami, bo ja widziałem za 3270 zł, to była taka niby okazja. A on mówi, proszę pana, kupuję ja tam z firmy Canon obiektywy 3, czyli komplet. Zdekompletuję, bo ktoś potrzebuje taki właśnie jak pan za 3. No więc zostają, a mówi, wie pan ile płacę za cały ten? Właśnie 3 coś. Ja mówię za 1 i zaczynam, ja płacę 3. No więc ja mogę po 1000 zł sprzedać te 2. Jeszcze mam zarobek. Tylko że pan dostaje w białym pudełku. Słuchajcie, dobra, w porządku, tylko ja byłem jeszcze przed kupnem o tego paskudztwa, tego monitora. To jest monitor, no jeden, to jest beku, taki bardzo poważny. Ja zaoszczędziłem na tym monitorze tej samej klasy, a nawet tamten był gorszy, gorszy nie można powiedzieć, ale na tym samym tutaj monitorze zaoszczędziłem 4000 zł. Tamten kosztował 8 coś, a ten kosztował 5 coś. Na dotacji.
I to bym wam pokazał, ja jawnie jak prowadzę, na przykład młody człowiek, na przykład tam nie młody, tylko chce otwierać interes, tylko wypytuje się jako astrolog, ponieważ ja jako astrolog po pierwsze otwieram tę firmę, no niech przyjadą. Pomagam otwierać te firmy, ale też pomagam wytłumaczyć, jak się prowadzi tą firmę. No i ja mam duże doświadczenie, czy duże doświadczenie, spore doświadczenie w otwieraniu firm. Spore, naprawdę spore, dlatego że wielu moich kolegów, najlepiej kilka osób, najbardziej chronioną osobą przeze mnie jest Dawid. Dawida bardzo chronię, bardzo go pilnuję. On się bardzo mnie słucha i jest takim moim polem doświadczalnym po wielu, wielu latach, po wielu firmach. Naprawdę wielu firmach, tylko z tym, że większość firm, które się zgłaszają do mnie, to są w upadłości. To są firmy już, które przekręciły się. I bardzo ciężko jest wyjść. Powodem? Przede wszystkim słaba kondycja właściciela. Właściciel już nie ma wyjścia, wykorzystał wszystko, nie wykorzystał wszystkiego, tylko po prostu nie chce mu się już prowadzić. Taka jest prawda, że to jest, po prostu te osoby się wyczerpały, po prostu przestały myśleć. Gdyby zaczęły myśleć od nowa, bardzo ciężko jest zmienić tok myślenia właściciela. Słuchajcie, to jest horror w białych rękawiczkach. Ale słuchaj, Joko, jesteś w Londynie. No w Londyn to jeszcze nic. Zobacz, co jest w Paryżu, a co się dzieje w Hiszpanii. Hiszpania, mimo to, że jedzą świnie i matkę, wiesz, świńskie ryjki wiszą i Matka Boska w środku pomiędzy i nie działa to. No. Dla mnie to, co zrobiła pani Merkelowa, no to powinna stanąć przed ścianą rozrywki, a teraz obecnie, no akurat zobaczymy, jak będzie podchodził pan Nawrocki do tego, ale to, co robi pan Tusk, no to jest następny horror. W dodatku Niemcy nam przysyłają tych, którzy naprawdę się nie nadają do niczego. A w tej chwili to, co mamy z tej Ameryki Łacińskiej, no słuchajcie, przecież to trzeba naprawdę być porąbanym, żeby z krajów, gdzie są kartery i te kartery rządzą, no przecież przypomnijcie sobie lata, kiedy tutaj masa, nie masa, te wszystkie gangstery rządziły, ale nawet wcześniej w komunizmie, no to kto nas chciał? Przecież każdego się bano, każdego Polaka się bano ze względu na to, że po prostu Polacy byli mało, że nieobliczalni jeszcze w czasie wojny, bo pamiętali, ale w tych czasach przecież ta dywizja, która przyjeżdżała, ja nie pamiętam nazwisk, ale to żadne, jeżeli tam można by porozmawiać z panem profesorem Centkiewiczem, kto i co, bo on o tym mówił dokładnie, i że brali z więzień, wsadzali w mundurki, a potem szkolili ich, a potem oni wychodzili i obrabowali te sklepy jubilerskie na terenie Berlina Zachodniego. I no to o czym my rozmawiamy? Przecież ja opowiadałem wam tutaj kiedyś, któregoś dnia, że w Paryżu butiki, z którymi byłem w założeniu zaprzyjaźniony, po prostu jak bankrutowały, to podjeżdżała takie ciężarówka do wystawy i tyle, co dosłownie. Wykręcała, podjeżdżała do wystawy i wyjeżdżała. A w butiku nawet szklanka, kubek nie został. Jakby mogli, to by ściany wynieśli. Ile to trwało?
Mam francuskę, żonę mojego kolegi, która widziała taki manewr i opowiadała, mówi tak, siedziała w restauracji takiej, jadła tam coś tam, jakiś lunch i patrzyła się na ten samochód. I była troszeczkę zdziwiona, że mówi, wcześniej mówi, szyby dawały taki poblask, a teraz była tylko czarna dziura. I tylko co cofnął samochód. I słuchajcie, większość tych włam firm, tak, nazwijmy to byli Polacy. Większość tych firm znaczy, no wiecie kto, no. Wolni panowie z MO, tak? No co się dziwić? Nie mieli co robić, już byli, jak to się mówi, wolni. Ja mówię, to już po stanie wojennym. A tutaj w Polsce już pracy nie dostali, no to założyli ten. Mało tego, słyszałem o takich fragmentach, że właściciele się ubezpieczali i właśnie robili takie. Akurat ci moi znajomi, którzy prowadzili butiki w Paryżu, miałem ich tam 6 osób. 2 to było Polaków, 2 to byli Austriacy i 1 to był Włoch w Paryżu. Polacy skorzystali 2 razy. 2 razy z takiej machlojki. A dlaczego? No bo nie szło. Lepiej było to zrobić niż na przykład jakieś tam. To będzie normalne. To będzie, jeżeli my dalej będziemy prowadzić taki skutek jak skutek, nad morzem, województwo gdańskie, piękny zabytek kupiła pani o bardzo wysokim statucie, no właśnie takim jak pan, no przypuśćmy pan Bodnar, i sobie ten zabytek, ponieważ był drewniany, zostawiła tam maszynkę jakąś elektryczną czy coś takiego, żeby, no i ma pieniążki, ma. No po co się zabytkiem zajmować? Działka została. A w Łodzi nie? A ziemia obiecana, to na czym polega? No więc to nie jest tak, że tutaj ten pomysł, który w tej chwili z tymi kawiarenkami, tam solariami i tam jeszcze innymi i jachtami, po prostu państwo dostali, dobrze, w porządku. Macie państwo, kupiliście te jachty? Tak, dobrze, w porządku. Nie kupiliście tych jachtów? Bulicie. I to taki do miary, że to jeszcze nie. No i co za problem? Albo oddadzą to. Czyli cofnąć można. Przecież teraz słuchajcie, to co ja słyszałem, nie wiem czy to jest prawda, ale kupujecie mieszkanie, a aktu notarialnego nie dostajecie. No więc czyje to mieszkanie jest? 20 centymetrów ziemi jest wasza. Spróbujcie tam, że dziecko wam zakopie srebrną łyżeczkę, a nie ktoś, sąsiad podkabluje, to od razu pójdziecie za własną łyżeczkę albo za tego dziecka łyżeczkę pójdziecie siedzieć. Taka jest prawda. Taka jest rzeczywistość. Do tego doprowadził, no co to ukrywając, między innymi PO i PiS. Więc dalej bawmy się w takie kaszanki, no to będzie. Mam nadzieję, że pan Nawrocki łącznie z panem Trumpem, bo trzeba przyznać, że pan Nawrocki jest, no może brzydko to powiedziane, ale mam nadzieję, że jest klonem pana prezydenta Trumpa i pan prezydent Nawrocki. Dlaczego? Dlatego, że założył czerwony krawat, taki sam garnitur i jego żona bardzo zbliżony do Melanii, ten żakiet, tak.
i zresztą bardzo ładny, to trzeba przyznać. I ja uważam, że pani Nawrocka jest rewelacyjną kobietą na takim stanowisku, jak powinna być i z taką prezencją, jaką maszerowała, łącznie tam, nie wiem co to za, tam z jakimś stopniu, tam to miała tak ten mundur wytaśtany z tyłu, że to po prostu, no dobrze, że kamerzysta zwrócił uwagę, bo to, że zdjął to, bo to był skandal, żeby żołnierz w stopniu takim i takim nie miał adiutanta swojego, żeby nie umiał wypracować dodatków w takim tak ważnym dniu. Musiała cholera siedzieć gdzieś w miękkim fotelu i wygnieść sobie ten mundur? Mogła stać od godziny 7 rano, najpierw pracować 2 godziny i zobaczyć. 6 razy mogła to zrobić na tą godzinę. Miała 6 godzin do tego momentu. Pamiętajcie o tym, że w wojsku 15 minut to jest godzina. To, co my robimy przez godzinę, to w wojsku przez 15 minut. Trzeba to zrobić. I to jest podstawa. Nie ma innego wytłumaczenia. Jeżeli tego żołnierz nie zrobi, normalnie w cywilu się to robi tyle i tyle, bo jest czas, bo jest kawka, bo jest herbatka, ale w wojsku nie. I ja nie mówię o wojsku normalnym, tylko takim, jak ćwiczono powstańców warszawskich, tych żołnierzy młodych, tych chorążych młodych. Nie mówię o cichociemnych, bo ci to jeszcze byli inaczej ćwiczeni. Tylko my teraz, to wojsko, które jest, to jest sowieckie wojsko. To ci oficerowie zakończyli te sowieckie szkoły, albo ich nauczyciele to sowieccy i tak byle co. Ja się bardzo podobało mnie, jak pan prezydent Nawrocki krzyknął czołem żołnierzy, a oni mu odpowiedzieli. Nareszcie po raz pierwszy odpowiedzieli, bo zobaczyli kogoś i zobaczyli wreszcie, że mogą być żołnierzami. I tylko to. I teraz ta kadra, miejmy nadzieję, że jeszcze tą kadrę się powyrzuca, tą czerwoną kadrę, tych wszystkich znajomków, kolesi i tych wszystkich, bo to opasłe to, ale jeszcze, jak to się mówi, są tacy. Zresztą co tu ukrywać, tam widać, a co odważniejszych, to zlikwidowano. No, taka jest prawda. Jest lew i trzeba mówić o tragicznych rzeczach. Dlatego, że my jesteśmy z ascendentą w lwie i można, i wreszcie jesteśmy po pełni, jesteśmy po połowie miesiąca i trzeba trochę ponarzekać. To nie jest dlatego, że ja sobie wymyśliłem narzekanie. Zaraz. Astrologia jest taka. Trzeba wiedzieć, kiedy, kogo i bez bólu. A ból może być, ale dlaczego nie? A co to kogo boli? Pieniądze zamiast przeznaczyć, przypuśćmy, dać rzemieślnikowi na produkcję amunicji, na maszynę. Dać na ten centralny port kolejowy, czy tam jak to się nazywa, bo ja nie jestem gramotny w tym, ale wiecie o co chodzi. Teraz dalej i rozwijać. To na żaglówki, na turystykę, bo oni kiedyś tam beknęli, jakieś kłopoty mieli. Co to kogo obchodzą jakieś kłopoty? A to my nie mieliśmy tych samych kłopotów? Ja przez telefon rozmawiałem z lekarką moją, która nie jest, jest taką lekarzem o bardzo dobrej praktyce, tak, długiej, w dodatku z doktoratem i to, i tamto, owo, dziesiąta, jakże. I mówię, pani doktor, źle się czuję, ja bym chciał jakąś receptę. No tak, ale ja mówię, ja nie chcę wyjść z domu, a pani doktor, po co proszę załatwić tą receptę? I ja sobie odbierze ktoś to tamto o 10. Tak, zrobiła mi kwarantannę. Jakim prawem? Jakim prawem? I powiedziałem już ani razu do tej
przepraszam, ale do tego Konowała nie pójdę. Ani razu. Koniec. Koniec. Po co? To w radiu profesor Kuna tłumaczył, jedźcie kapustę kiszoną, jedźcie to, jedźcie tamto, jedźcie owo. Wywalili go z dyrektorstwa. No i co? Poszedł do... No i ma jeszcze lepiej. Jeden z najlepszych studentów na roku. Jeden z najlepszych. Zawsze myślałem, że nie będzie odważny, a tutaj się okazało, że jeden z najodważniejszych lekarzy, profesor Kun z Łodzi. Postać, którą wyjątkowo cenię. W tej grupie ci lekarze w Powstaniu Warszawskim to by się głowy pogoliły na łyso. To jest skandal. A to, co się robi teraz, to jest po prostu, słuchajcie, mamy dobry bal. Mamy dobry bal. Ja mówiłem o tym dobrym balu, że zobaczycie, jak będzie z tym, że my jeszcze nie patrzymy na to, że my za to będziemy płacić. Jak długo? Za jachty? Przypuśćmy w założeniu, bym zrobił 10 lat, że ten jacht ma być w super kondycji. Jak będzie, nie będzie, ponieważ jest z dotacji, nie trzymasz go w odpowiednim miejscu, nie trzymasz go, na przykład nie płacisz za niego, czy tam jeszcze coś, czy tam nie używasz go w odpowiedni, zabieranie i koniec, to też można. Tam ktoś na to ulepszanie piwa, no niech nie ulepsza w odpowiedni sposób i bym dał do analizy na przykład Czechom, czy ulepszyli. W czeskich tych wiecie, instytutach czeskich piwowarskich, bo oni potrafią ulepszyć alkohol. No, na pewno. Żółcią tą wieprzową albo tam jeszcze coś z Chin. Oni to już są specjaliści od fałszowania wszystkiego. Piją to też, czy oni piją? To my chyba więcej pijemy od nich, tego ich piwa. Nie wiem, czy oni piją w ogóle piwo swoje, czy piją jeszcze jakieś inne, albo sobie sami robią to. No to też jest naród bardzo dziwny, ale proszę bardzo. Już, żeby było, jak to się mówi, fair, to bym zrobił to w analizę i ciekaw jestem, co będzie. U mojego kolegi, który ma, znaczy to jest kolega, właściwie znajomy, to nawet założył jedną z pierwszych wytwórni win. To drzwi się nie zamykały. Jak nie policja, to ci od banderoli. Jak nie od banderoli, to sanepid. Jak nie sanepid, to jakaś inspekcja, nie wiadomo, ze skarbówki. Potem jakieś coś jeszcze. I tak naokoło. Mówi, słuchaj, mówi tak, mówi, panie Ryszardzie, musiałem zatrudnić 12 osób więcej, żeby obsługiwała tych ludzi. Żeby byli przygotowani na ten. Jak była skarbówka, to księgowy, to tamto. Jak przychodzili ci od banderol, to od tych banderol, gdzie są przetrzymywane, jak są naklejane, ile butelek, ile tego, te statystyki, to wszystko, to ile wody zużyte, ile na to, ile na to, ile na to. Dokładnie. On mówi, słuchaj, to jest... Ja mówię, no to dobrze, że nie otworzyłem tego, bo dlaczego się interesowałem tym? Ponieważ był taki moment, że była możliwość kupienia gorzelni od gospodarstw rolnych, jak były tam, i to za warte pieniądze, to wcale nie było drogie. Zresztą tam nic wielkiego nie ma.
w tych gorzelniach, bo to się robiło tą gorzołkę, a ta gorzałkę, ten taki półprodukt potem się odstawiało do spirytusowni i spirytusownia płaciła za to, a to się kupowało jakieś zgniłe ziemniaki, czy tam jeszcze jakieś dziwne rzeczy. No i właśnie dlatego, znaczy ten mnie po prostu intrygował. Intrygował, bo mnie interesował, bo tak się stało, że ja miałem wielkie opory przed kupnem takiego przedsiębiorstwa, ponieważ nie znam osoby, która na alkoholu by wyszła dobrze. Nie znam. Macie Palikota, ostatniego człowieka, którego wszyscy znacie, jak skończył. I nie wiem, dlaczego tak jest, ale ci, którzy mają karczmy, ci, którzy zarabiają na alkoholu, bardzo źle kończą albo mają kłopoty. Znam tylko jedną rodzinę, jednego człowieka właściwie, który był jest chemikiem z wykształcenia. Ukończył tą szkołę kiperską, czy jakoś to się nazywa tego, znaczy oceniania alkoholu, coś takiego, i założył właśnie coś takiego jak jakby tworzenie nowych wódek gatunkowych. Robienie takich serii bardzo krótkich. Z tym, że ten człowiek, po pierwsze, dlaczego on to zrobił? Dlatego, że ma wykształcenie ku temu, ma tą smykałkę, bo jakoś się pytałem, o co chodzi. I ja mówię, że to nie za dobry interes, a on mówi tak, ale wie pan, ja tutaj mogę pracować, przypuśćmy, miesiąc przy tym, tak, i potem już produkcja tylko idzie. I ta produkcja jest malutka, mogę to rozprowadzić, bo sam rozprowadzam po tych sklepach, czy po tych lepszych restauracjach, czy tam na te bankiety lepsze, czy coś tam, czy tam jeszcze gdzieś. A powodem jest to, że muszę się opiekować moim synem. Ja mówię, żona zmarła, jest moja mama, ja i mojej mamy, i moja ciocia, czy mojej mamy siostra. I my się opiekujemy synem, a syn no już ma sporo lat, ale jeszcze będzie żył chyba i dłużej niż to. I ja muszę mieć wolny czas, a i w moim zawodzie jako chemika, no nawet gdybym poszedł do petrochemii, to bym musiał tam 8-9 godzin plus jeszcze do jazdy, jeszcze to, a tutaj jestem taki troszeczkę wolniejszy, wie pan, no i potrzebuję bardzo duże pieniądze na rehabilitację, na te wszystkie rzeczy. I tak słuchałem jego i tak mówię, no tak, to jest jedyny facet, który wszedł w to z powodu nieszczęścia. Więc mam nadzieję, że on pociągnie to. Nie wiem, nie mam kontaktu z nim, znaczy następny kontaktu, bo to był taki sporadyczny kontakt, zupełnie niezwiązany z astrologią, ale ja mówię wyraźnie, alkohol nie. Wiele osób uratowałem od tego, potem po czasie podziękowały mnie, ponieważ też poznałem chłopaka, który chciał produkować Calvados, to wino takie z jabłek, tylko takie, to nie jest cydr, nie jest wino, znaczy jest wino, to jest młode wino z jabłek, które jeszcze musuje, a już się pije. Taki bardzo specyficzny napój. Coś takiego a la szampan, tylko z jabłek. I nie wiem, czy ono jest albo lubelskie, albo któryś rejon robi to wino. I to się pije, to jest bardzo krótki okres, to jest 2 tygodnie, 3 tygodnie. I on wpadł na pomysł, bardzo mądry pomysł, żeby przygotować te butelki i do tych butelek dopiero drożdże zamykać i je w odpowiednim momencie sprzedawać. Więc jakby to buzowanie tego było w butelkach. I on jakoś to tam coś robił, coś mroził, coś tłumaczył mi to, ale
Dużo sposobów znam, ale akurat ten sposób nie. No i w ten sposób ja rozumiem to, że tak można. Także z tym Merkurem ostrożnie, z tą Wenus też ostrożnie. No jest dziwnie, bo popatrzcie sobie teraz na kosmogram, jak on wygląda. Trzeba brać pod uwagę tutaj mamy to towarzystwo, tutaj ten Merkury z retrogradacji, Mars też wchodzi do wagi, on też tutaj akurat z tą Wenus, tutaj będą grasować jeszcze. Wiecie o co chodzi. Ta kwadratura, ona tworzy takie nowe początki, a w dodatku, jeżeli w to wejdzie tutaj Księżyc, wejdzie do Barana, to jeszcze nic, ale kiedy on się znajdzie tutaj, Księżyc, tu, w tym, no to będą większa ilość dzieci. Także tutaj, jak tutaj dojdzie i z tych romansach, naprawdę może być ciekawie. Teraz Saturn, zwróćcie uwagę, Saturn. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda, ale ja powinienem wejść to tutaj i Saturn, ale tu powinienem zrobić sobie, zobaczymy dniem i pójdziemy do przodu. Nie widzę dnia, ale już tu było widać. Jest Merkury, Trygon, Saturn. Zaraz zobaczymy, czy dam radę, ale to jest w tym tygodniu. Nie dam rady. I słuchajcie, ten Merkury, Trygon, Saturn. Słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne, bo on w tym momencie wykombinuje pewne sytuacje, które te sytuacje będą. Uważajcie, co mówicie konkretnie. Bardzo uważajcie, co podpisujecie. Bardzo uważajcie, co robicie w ogóle. Bo możecie wpaść w takie długie kompleksy, że to się w głowie nie mieści. To dopiero będzie. Także, że ostrożnie, a najbardziej to, co gadacie. Bo nawet może dojść do tego, że zlikwidują wam na przykład zakład pracy. Albo zlikwidują stanowisko pracy, albo jeszcze jakieś inne świństwo. W tej chwili właśnie jestem zdziwiony, bo parę sekund temu dzwoniła znajoma i umówiliśmy się na jutro, bo w mediach ogólnie coś się dzieje, takiego bardzo niebezpiecznego. Mówię o radiu i o telewizji. Bardzo dziwne rzeczy się dzieją i to jestem ciekaw jakiego typu, ale między innymi to może być wpływ tego Merkurego i tego Saturna, także tutaj mogą wystąpić jakieś takie bardzo dziwne historie. Także nie ma co się dziwić. Teraz jesteśmy naprawdę w okresie bardzo, bardzo dziwnie zachowującym się. A teraz nie przywitałem się. Witam Reginę, Joannę, Sun, Roberta. Joanna druga też jest? Tak. A nie, to samo. Joko też, i Elżbieta. Także słuchajcie, mamy okres bardzo interesujący, bardzo intensywny i ten okres będzie bardzo intensywny, naprawdę, ale uważajcie na pewne zasady, na pewne zachowania, pewne działania. Ja nie chciałem uprzedzać was, że ten lew mógłby w rozpacz wprowadzić człowieka. I te wszystkie sytuacje, które były tutaj związane z panem prezydentem Nawrockim, akurat się nic wielkiego nie stało, ale to po prostu dlatego, że jest mężem stanu, poważnym mężem stanu, ale gdyby to była taki miętus jak poprzedni, no to by było dosyć ciekawie. Zresztą notabene sam ma jakieś tam kłopoty, ponieważ
to, co przeczytałem, tak gdzieś tam w jakichś wiadomościach, to on tam chce do olimpijczyków dołączyć, do tej grupy tam gdzieś zarządu czy czegoś, nawet nie wiem, jak to się nazywa. No i tak go nie za bardzo, ponieważ tam trzeba mieć duże koneksje. No nie wiedziałem, że tam trzeba mieć duże koneksje, ale jak duże koneksje, a nie będąc sportowcem, tylko takim, no prezydent, no, czy jest działaczem, no nie było widać za bardzo, że on jest działaczem sportowym, czy kimś takim. No było widać pod koniec, że on potrafi się unieść, no ale no co z tego, jak on się potrafi unieść, jak on nie rządzi sam sobą, tylko jego żona rządzi nim, a właściwie jej brat rządzi nimi. No więc to wszystko to nie jest takie zbyt poważne. No więc tutaj zostawmy już, poczekamy, zobaczymy jak to będzie. No i właśnie tutaj jest taka sytuacja, że najgorzej jak ktoś nie liczy sam na siebie, tylko liczy na jakieś tam plecy, układy, znajomości, to i tamto. Oczywiście, że można liczyć na to, bo znajomości są bardzo istotne, ale nie w tym momencie, kiedy jest lew. Kiedy jest lew, trzeba poprawić swoją kondycję psychiczną. Mamy na to jeszcze kupę czasu, bo to jest połowa miesiąca. I ta połowa miesiąca, dlatego Wam zwracam uwagę, że to trzeba egoistycznie podejść do tego. Ja i tylko ja i nic więcej. I wynocha. Jak nie poprawicie swojej własnej kondycji, no to was wykończy własnego. Tak, dokładnie, was zagryzie własna ślina, no, utopicie się we własnych łzach. I nic więcej, no proste, jak drut. Tutaj nie ma co się czapkować sobie i wygłupiać się, a nieprawda, a to tamto, owo dziesiąte. Słuchajcie, za długo siedzę w astrologii, żeby nie wiedzieć, o czym mówię. A jak ktoś mi mówi, że pan dużo gada, bo to, bo tamto, to no trzeba trafić jakoś do tych opornych, a tych opornych jest mnóstwo. No, 90% tych, którzy dzwonią do mnie, którzy się kontaktują ze mną, ja nie mówię tak o Dawidzie, bo to absolutnie nie, ale ci ludzie, którzy mają problemy, to są oporni, no po prostu nie słuchali jakby swojego ja, czy swojego wnętrza, czy mają po prostu zniszczone to wnętrze. Bardzo często, no co to ukrywać, lew to jest rodzina, lew to jest prokreacja, lew to jest partnerstwo, lew to jest bardzo dużo rzeczy, tak? No to jest właściwie lew, no, lew. No każdy gdzieś ma to słońce swoje, no to ten, kto ma w strzelcu, to wie dlaczego jest tak postępował, a nie zrobił z siebie profesora. Ten, który jest w koziorożcu, wie dlaczego nie został szefem gminy, czy jakiegoś przedsiębiorstwa, czy tam jeszcze prezydentem jakiegoś ugrupowania tam, czy nie mówię państwa, no chociaż pan z Instytutu Prawdy Narodowej został prezydentem, no więc nie ma co tutaj, no przypuśćmy, i potem jeszcze mu robiono, że on tajemnicę, że to, że tamto, że owo. Jak już został tym człowiekiem, który właściwie wszystkie tajemnice nasze, łącznie z wojskowymi i tymi, które Anglicy jeszcze raz na 70 lat ukryli, te wszystkie nasze zniszczenie naszego generała, no to no co tu ukrywać, no to o czym my rozmawiamy, jakie on zna tajemnice? No przecież to logika jest. Przecież on ma dostęp do wszystkiego. Jakby nie znał tych tajemnic, to by nie były na tym stanowisku. No. A jak będzie na tym stanowisku, tym bardziej, jak to się mówi, ciekawość, nieciekawość, a w dodatku to są instytuty, które cały czas pracują i cały czas ludzie przychodzą i cały czas ludzie węszą. I na tym to polega. Więc tutaj trzeba brać pod uwagę, że te instytuty są bardzo poważne i to są najważniejsze instytuty w państwie. No. Państwowy Instytut Nauk to była przechowalnia ludzi, którzy byli niewygodni, albo też przechowalnia po to, żeby nie prowadzili badań naukowych, tylko
te naukowe przenieśli tylko wyłącznie do panu, bo w panie można było je zamknąć w tak zwanych niebieskich albo niebieskich książeczkach, które tylko wyłącznie można było dostać, jak się należało do biblioteki. A biblioteki nie wszystkie były aktywne. No wejdźcie sobie do uniwersyteckiej biblioteki tak ad hoc, tam gdzie mogą wejść wykładowcy. No nie wejdziecie za nic w świecie. Nie dostaniecie tych książek. Jak macie jakiś stopień, to idziecie. A macie Watykan, macie to samo w Watykanie, to samo w każdym kraju, czy cokolwiek. Jak spalili Bibliotekę Aleksandryjską, to po to, żeby zamknąć, jak to się mówi, gęby wszystkim naokoło i zrobić średniowiecze, tak? Przygotować się do średniowiecza. No, tak jakby na przykład tylko była jedna biblioteka w całym świecie, tak? A innych bibliotek nie było. Nie było jakiegoś tam jeszcze jakiegoś innego kraju albo coś tam, tylko jedna bidna. Wszyscy, biedny Słowianin brał swój poczet piastów swoich i do Aleksandrii i Sru i tylko w jednym tomie. Aha, już widzę. To Tybetańczycy nie byli tak głupi, bo przenieśli całe skopiowali wszystko i przynieśli do Mongolii i drugie na Chulon. Kambodża tam poprzenosili. I tak wylądowała tam astrologia, no akurat. Bo Mongołowie, czy znają tą astrologię? Mongołowie są zafascynowani, no nie za bardzo, ale przypuśćmy, oni są bardziej zafascynowani swoim Dżingis Hanem i swoimi szamańskimi pomysłami. I te szamańskie pomysły, no faktem, ale no, doprowadzili. A jeżeli chodzi o Mongołów, Tybetańczycy, no to przenieśli tam, no i jeszcze, no co tu ukrywać, wprowadzili do Indii. Indie zmodyfikowały to, zunifikowały ten buddyzm, zrobiły z tego buddyzmu jakąś tam parodię. I dzisiaj no jest to parodia, no, a w dodatku, co tu ukrywać, my buddyzm, to nie jest tak, że my mamy od niedawna. Nieprawda, buddyzm w Polsce jest bardzo długo, naprawdę bardzo długo. I mamy jeden z największych zbiorów buddyjskich, chociaż one były, to co ja się orientuję, to one zostały chyba wywiezione do Niemiec. Większość tych zbiorów, bo przecież ci hitlerowcy mieli hopla na punkcie. Niemieccy hitlerowcy, no. Niemcy, którzy byli hitlerowcami. Niemcy, którzy byli faszystami i jednocześnie hitlerowcami, bo jest to samo w nawiasie. Żeby już YouTube miał kompletnie mniej roboty. No więc oni wszystko wywieźli do Drezna. Podejrzewam, że do Drezna. Nie wiem dokładnie, gdzie wywieźli te wszystkie nasze zbiory, bo tego naprawdę było dużo, dlatego że my po pierwsze mieliśmy z Chinami bardzo dobre do czynienia. W dodatku Polacy mają zdolność do jakiejś takiej empatii, miłości. I Tybetańczycy też. I jakoś tak dziwnie to się składa. Przecież ten oficer carski, który miał te książki, napisał tą książkę o Chrystusie, że Chrystus był w tym zakonie, bo prawdopodobnie był. No to przecież, co tu ukrywać, on chciał ją najpierw w Moskwie wydać, to ją spalili, potem w Stanach Zjednoczonych wszystko wykupili faceta. No. Właściciel powiedział, że on, drukarni, że on chce te papiery, ale te papiery są jego. I zapłacił człowiekowi parę groszy. On się ucieszył, no, nakład. Został skonfiskowany w jednej tylko szafie. A szafa może utonęła, może zgubiła się. No i to tak jest. No. I to jest jedna przygoda, a ile przygód nie znamy.
bo mówimy o Madame Blawatski. No, Madame Blawatski to co się orientuje, ona ma jakieś tam polskie korzenie, to co ja wiem, to ona ma polskie korzenie, bo ona jest Madame Blawatski po mężu, tym oficerze, ale carski ma. No ale to dalszy ciąg historii, to w ogóle bardzo dziwni ludzie i bardzo dziwne towarzystwo, ale co tu ukrywać? No? Pamiętajmy o jednej rzeczy, że Anglicy są bardzo mądrzy, tylko oni też potrafią wszystko okręcić w tajemnicę. I my, przyjaźniąc się z nimi, nie mamy żadnych szans. Dopóki my nie będziemy mieć takiego twardego faceta, że on zrobi z nich miazgę. A czy z nich można miazgę zrobić? No, muszę was pocieszyć, chyba tak. Bo taki pan jeden na swoim stanowisku nie popuścił, no i pan Nawrocki dzisiaj płaci, pan prezydent Nawrocki płaci polską gotówką. A obecnie mamy największe bogactwo w złocie i bez Anglików, bez niczego, bo nie wiadomo, czy otrzymamy, czy nie otrzymamy, ale przynajmniej możemy mieć, jak to się mówi, w ich higienie umysłowej. Jeżeli będziemy papier trzymać, to tak jakbyśmy mieli, wiadomo, że nie ma. Ale to, co zebraliśmy, to co pan Glapiński naściągał na plecach, nie wiem skąd brał pieniądze, no ale jeżeli brał te moje pieniądze czy twoje, no to ja się wcale nie denerwuję, bardzo się cieszę. No i w tej chwili niech zbiera jeszcze więcej, może będziemy jednym z najbardziej bogatych państw na świecie. I teraz tylko trzeba dobrze rozwinąć to wszystko. Jesteśmy w Lwie, wszystko się dzieje w Lwie. Prezydent jest w Lwie, wszystko jest lwiaste i wszystkie świństwa wychodzą w Lwie, bo Merkury i większość planet w retrogradacji. Neptun w retrogradacji, Pluton w retrogradacji, Saturn w retrogradacji, Merkury też w retrogradacji, to wszystko pomału będzie schodzić do normalności, ale niech to wytrzeźwieje i bardzo dobrze, no w porządku jesteśmy w tym momencie bardzo. Ja jestem content, jak inni, mnie to nie interesuje. Że ktoś mówi, że jest źle, no to chyba bardzo się myli, to niech jedzie właśnie tutaj. Dzięki Joko, że napisałaś, jak jest cudownie w Londynie. Bardzo się cieszę. No. I teraz porównaj sobie noc w Warszawie albo noc w Łodzi, przejścia twojego dziecka, które ma 7 lat po ulicy. Niech wyjdzie o godzinie 12. A dlaczego? No z pieskiem, siusiu. No, rodzice śpią, a piesek chce siusiu. No. I dziecko wyjdzie. Albo na przykład jeszcze jakieś okoliczności. I co się stanie? Nic się nie stanie. Dziecko sobie wyjdzie, przejdzie, pójdzie i już. No, jeżeli są ludzie odważni, to podejdą do tego dziecka. Ale my dzisiaj dziecka, wtedy rodziców skarżymy, że nie mają opieki, to tamto w 10. Nie wolno takich rzeczy robić, bo rodzice mogą być bardzo porządni, a dziecko może być orwisem. Sam to przeżyłem. To opowiadałem wam, jak miałem 2 lata i z mamą maszerowałem za rączkę i trzymałem tutaj w 2 palcach papierosa i udawałem, że palę. Takiego od gacha oczywiście. No. I wszyscy się patrzyli na moją mamę i na mnie, na moją mamę. Moja mama mówi, Boże, na co się patrzą? A był kawałek, co ja przeszedłem z moją mamą, mając 2 lata. No więc mówię wam, jak to jest. No. Nie można brać takich rzeczy. I teraz patrząc się na tych psychologów, na tą komisję całą, na ten Sejm i tego pana z Łodzi, który wytatuowany jest. On nawet, ja go dzisiaj słuchałem, bo chciałem zobaczyć, jak on mówi, on nawet rozsądnie, tylko jak on wygląda, to ja już bym go skasował. Bo ja nie chcę. Ja bym nie chciał, żeby on był nauczycielem mojego dziecka. Ja bardzo zważam na takie rzeczy uwagę. Nauczyciel ma być nauczycielem i autorytetem, a nie pajacem autorytetem. Albo jakimś pankiem, czy jeszcze jakimś wytatuowanym.
Okej, jeżeli on jest gdzieś tam ciężarowcem czy trenerem sportowym, to niech on się tatuuje. Jak on jest marynarzem, tak, marynarze też się tatuowali, żeby jak potem ich rekin tam, żeby jak ręka wypłynie, jak temu Achabowi, tak, tutaj, bo on tam do tej sieci przywiązanej zapraszał wszystkich na dno z tym Moby Dickiem, z tym wielorybem, no to w porządku, no chodźcie ze mną, chodźcie, bo on tam już tam macha tą łapą, przywiązany do tego. No więc w porządku, ja nie mam żadnych pretensji do takich ludzi, ale do ludzi, którzy niosą kulturę, którzy niosą jakby świadectwo dojrzałości, to muszą być bardzo w porządku. Bo o tych nie w porządku zacznę kiedyś opowiadać. I zacznę kiedyś opowiadać, zacznę się pytać. O tych wspaniałych moich nauczycielach z Grozy Czerwonej. Ja rozumiem, wszystko rozumiem, ale w pewnym momencie trzeba, jeżeli się uczy, trzeba uczyć tak, żeby nauczyć. Żeby ta młodzież i przede wszystkim wiedzieć, czego się uczy, żeby oni nie mieli pretensji, że czegoś nie wiedzą. A to, co się dzieje w tej chwili, to jest po prostu zgroza. A to, co ministerstwo, co mnie ministerstwo interesuje? Czy minister przyjedzie do mojej klasy i coś powie, czy rodzice coś powiedzą, jak będę więcej wymagał od tych dzieci, albo te dzieci będą pisać klasówkę, czy tam, to mogę zebrać tych rodziców i powiedzieć, proszę Państwa, czy Państwo się zgadzają? Ci, którzy się nie zgadzają, a wąt z tej klasy. Integracyjne klasy. Jakie integracyjne klasy? Z dziećmi z orzeczeniami? Dziecko z orzeczeniami musi być w specjalnej klasie, specjalnych 2 nauczycieli musi go pilnować. Jeden mówi, drugi go pilnuje i takich nauczycieli, a nie to, żeby on absorbował połowę klasy swoimi wygłupami. Nie ma tak. Albo robimy to porządnie i koniec i wywalamy, ale to jest z rodziców, naszych dziadków, bo można dziecko ze szkoły wyprowadzić, dać korepetycję, zaciągnąć nauczyciela, i powiedzieć temu nauczycielowi, proszę pana, ja panu płacę, tyle i tyle dzieci jest i ma pan nauczyć te dzieci. I on się na pewno zgodzi i na pewno się będzie bardzo cieszył. Po pierwsze, on dostanie pensję prawdziwą, a nie jakąś, a po prostu w dodatku będzie miał satysfakcję, bo do końca życia jego będą pamiętać te dzieciaki. I będą mówić, pan taki to był od matmy, to był taki, a ten polonista mówi, on jak nas nauczył mówić, to my do tej pory umiemy mówić, jak nauczył nas pisać, to pisać, a jak pamiętasz, jak on nas katował tymi wierszami? Ale wiesz, do tej pory pamiętam i odę do młodości na pamięć. I znam taki całego Mickiewicza. I bez bólu. Tylko tak nauczyciele potrafili, te starsze osoby, to są starsze osoby przedwojenne, które tak potrafili z pasją jakąś. To jest zastanawiające. Ciekaw jestem, ile osób potrafi obliczyć dzisiaj silnie z tych młodych adeptów. Albo zapytać się, co to jest kwadratura. Albo ile wynosi pi. Zobaczymy, czy potrafią. Czy obliczą prosty logarytm. No, ciekaw jestem. Co to jest tangens, co to jest kotangens. Sześć do 8, ile to jest? Nie musi podawać wyniku, tylko niech pokaże, na przykład wyliczenie zrobi.
bez kalkulatora. Czy umie liczyć na liczydle? Były szkoły, gdzie uczyły na kościach. To było ciekawe. Byłem bardzo zaskoczony. Dopiero dowiedziałem się po maturze, że tak. I to starszy facet. Mówię, a umiesz liczyć na kościach, drogi maturzysto? Się tak powiem, Boże, na jakich kościach? O czym on mówi? Chyba ja myślałem o tych kościach, co do gry są. Mówię, Matko Boska, nigdy nie grałem w hazard, nigdy mnie to nie interesowało. Raz tylko byłem w tym kasynie, bo byłem z tą koleżanką, której tam układam te kosmogramy do kasyna. Taka jest rzeczywistość, taka jest prawda. A co wy tutaj piszecie? Wiesz co, możemy to zrobić, ale wiesz, musiałbyś mi przypomnieć tylko na samym początku, bo też bardzo bym chciał, bo mają się tam gdzieś spotkać, tylko ja nie wiem, bo słyszałem, że to ma być teraz w Kanadzie? Nie, na Alasce? To by był lepszy numer. Ruskie sprzedali, Amerykanie kupili. Wiesz co, tutaj, że napisałeś, że ten pan Joko, no tak, on jak Bodnara nie ma, to on będzie groził. No. Przy o tym samym nazwisku jest ambasador Ukrainy w Polsce. Ja nie chcę w tej chwili opowiadać o tym, ale jak jesteś w Anglii, nie, inaczej. Chociaż weź sobie przeczytaj historię Hazarii. I wtedy będziesz już wiedziała wszystko. Ale historię Hazarii, taką prawdziwą historię Hazarii. Może nawet tej Wikipedii coś jest, bo tam troszeczkę jest. Ja dzisiaj zrobiłem taki numer, o tego wężownika się zapytałem, tej sztucznej inteligencji. Cwaniara numer 1, myślałem, że umrę ze śmiechu. Wężownik to jest to ta 13 znak, tak, ale to nie jest znak jako. W astrologii go nie ma, w astronomii jest. A ta sztuczna inteligencja zrobiła ze skorpiona. Wężownika. I na tej zasadzie, że w niektórych kulturach skorpion nie jest skorpionem, tylko wężownikiem. Tylko wężownik ma stopnia w ekliptyce. I wężownik jest pomiędzy dokładnie skorpionem, a kawałkiem strzelca. I to jest chyba 15 stopni czy 13 stopni, zaledwie zajmuje, więc nie można zamienić tego. No i teraz ta sztuczna inteligencja wykołowała sobie w ten sposób. No to jest paranoja. To zamieniła teraz, ale jak cwanie podeszła do tego, ponieważ pod koniec mówi, że w Chinach na przykład znaki mają zupełnie inne zwierzęta, czy inne znaczenie, znaczy znaczenie nie, no wiecie o co chodzi, że baran nie jest baranem, tylko jest jakimś tam kozą albo czymś tam, czy tam lew będzie szczurem, czy tam czymś, nie znam się na tym, ale daję przykład, że są to zupełnie inne znaki. Zgoda. Tylko, że ja z Chińczykami współpracowałem i oni mają ten sam kosmogram.
To, co mają rok szczura, czy rok tego, czy tamtego, to nie jest zodiak. To są lata szczurów, to. Tam są zupełnie, a zodiak jest identyczny. Są tylko rydwany, po prostu rydwan. Rydwan słońca, rydwan taki, rydwan taki, rydwan taki. Rak nie jest rakiem, tylko krabem. Faktycznie, że baran nie jest baranem, tylko jest owcą czy kozą. Jest jakaś różnica, ale byk, tak, my mamy byka, to tam jest ten bawu, ale to jest też to bez różnicy. Nie, skorpion, czy tam, nie, skorpion też jest skorpiona chyba, jeżeli dobrze pamiętam. W Niemczech skorpion to jest niedźwiedź, w tej galijskiej, znaczy w tej, no tak, galijskiej kulturze to skorpion, dlatego Berlin ma niedźwiedzia, nie skorpiona, na przykład w swoim herbie, bo tak to by miał skorpiona, no tak to ma niedźwiedzia. I Rosja też, no nie? Ale to Berlin ma, Niemcy nie mają. Ale Rosja ma niedźwiedzia na glinianych nogach. Takiego trzęsącego się skorpiona. Ale mają mauzoleum Lenina. Mają. Ile mają mumii? Tam wszyscy są mumie. Z tych możnowładców. Oni się tam nie starzeją. Potem elektrody pozakładają albo tych sklonują ich i dalej żyją. Jak to są bierioszki, te babki takie, tak? Jedną wyjmujesz, druga jest. Wyjmujesz, a potem tylko malutko. Także to jest inna jak kultura. Także tutaj mamy naprawdę bardzo wesoło, naprawdę bardzo wesoły tydzień, bardzo wesołe teraz do tego nowiu. Ten nów, trzeba brać pod uwagę, już wam mówię, że ten nów niewiele zmieni, dlatego że Panna nie ma za bardzo dużo do powiedzenia. Jeżeli lew jest silny, to przejmuje strumień lwa. To nie jest tak, że ona jest inna, dlatego ona jest taka pedantka, taka upierdliwa, bo przecież lew musi zbierać skąd podatki, tak. Pan Nawrocki teraz dał tą na drugie dziecko, tak, przy drugim dziecku dał te lepsze podatki, to już załączył. Czy to jest dobre? Nie umiem odpowiedzieć, bo ja zupełnie się na tym nie znam. Uważam, że czy to da dzietność, no bo my mamy cholerne kłopoty z tymi dziećmi, ale uważam, że w tym momencie, kiedy by się poprawiło szkolnictwo, to znaczy wyższy poziom by był szkół, by było więcej dzieci. Dlatego, że rodzice by się nie martwili o finanse. Mniej by wydawali na korepetycje, mniej by wydawali na te szkoły prywatne, czy tam jeszcze na jakieś stypendia, czy jeszcze jakieś. Bo w tej chwili, często to ukrywać, ale dziecko bez jakiegoś dozoru w jakiejkolwiek dziedzinie, nawet sportu, czy czegokolwiek prywatnego, to nie ma mowy, żeby przetrwało. Chcecie uczyć w tenisa, musicie dać lekcje prywatne tenisa. Jeżeli chcecie zrobić matematykę, musicie dać korepetycje z matmy. Jeżeli chcecie zrobić muzykę, musicie dać lekcje, albo już jak nie lekcje, bo jest dziecko wyjątkowo zdolne, to musicie kupić fortepian albo pianino, a to już nie jest żart. To są duże pieniądze. Bo to jest tak, tutaj się mówi, że tylko 5 000 czy 9 000, ale za rok to trzeba jeszcze coś kupić, a potem za 2 to też jest coś i to tak wydaje się te pieniądze, a potem te konkursy trzeba pojechać, wpłacić, zapłacić, a to nie jest żart, hotele są piekielnie drogie, a dziecko musi być na tym koncercie, żeby dziecko usłyszało to, jak to się gra, albo tam jeszcze coś, a to nie jest to są ogromne finanse. To są ogromne finanse, także jeżeli tutaj bierzemy pod tym względem, na przykład jeżeli tutaj by szkolnictwo się przycisnęło i tak było jak w Powstaniu Warszawskim,
że dzieciak by musiał zdawać z każdego przedmiotu maturę, z każdego, i zaznaczał, a nauczyciel by był z tego rozliczany, to by wtedy było dopiero jajo. Wtedy niektóre dzieci by w ogóle z tym orzeczeniami w ogóle nie wyszły ze szkoły, bo by nauczyciele im tak tłukli do głowy materiał, że no, Franiu, naucz się, Franek, ja cię kocham, naucz się, 2 dodać 2, ile jest? Bo w Tybecie to się mówi 2 dodać 2, 4, 2 dodać 2, 4, 2 dodać 2, 4. Dopóki nie powtórzy, klaszczą w ręce i tak ćwiczą te. No i potrafią te wyćwiczyć. I potem te mantry śpiewają. I nie mają problemów z czymś tam. I kosmobiologię doskonale znają, dokładnie wiedzą. To jest wiedza przeogromna. Księgi Wed w jednym palcu. A tutaj Pismo Święte nigdy nie przeczytane w szkole. Całe. A jest tylko 360 dni, można przeczytać w ciągu 360. Ale po co to tamto? Po co lekcje religii? No nie muszą być religii, mogą być teologii. Wszędzie na świecie obowiązuje to samo Pismo Święte. Czy weźmiemy to, czy to, a możemy różnice pokazać, możemy zaprosić księdza, możemy zaprosić rabina, możemy zaprosić pod okiem oczywiście nauczyciela jakiegoś, który będzie prowadził te zajęcia. Ależ skąd, po co? Jak my chodziliśmy do szkoły, rodzice nas zabierali do tych zakładów pracy, gdzie pracowałem. I zabierali nas. Nauczycielka była szczęśliwa, bo były te lekcje poglądowe, myśmy szli całą grupą. Poznaliśmy tatusiów, mamusie, gdzie pracują, gdzie to. No i potem większość kolegów poszło w tych kierunkach, gdzie właśnie ich koledzy czy tatusiowie pracowali, czy to. No i cóż wielkiego. Kiedy ja zaproponowałem to w szkole mojej córki, to pani dyrektor powiedziała, no ale wie pan, to po co? My mamy specjalistów. Także musiałem córkę zabrać z tej szkoły po 3 latach. I większość rodziców zabrała z tej szkoły. Jak mówiłem pani dyrektor, że proszę uważać, bo jakieś dziecko zginie, dopóki nie zginęło, bo zginęło tam, gdzie mówiła. Zginęła dziewczynka na przejściu, bo jej się nie chciało zwrócić uwagi. I tacy nauczyciele nie ponoszą konsekwencji. I w tej samej szkole był ten łobuz, który licytował potem, czy mają nie z Afganistanu, co ja mówię, z Kirgistanu i z tych zsyłek naszych polskich, jak nie znał polskiego i sprawdzał, jaką ortografię mają. Jak nie znał polskiego, nie wpuszczał do Polski ten łobuz. I Polonii polskiej? A skąd oni mieli znać ten polski? Polski jest trudnym językiem. A w dodatku oni bardzo często mieli zupełnie inne już przywary. To mogły być dzieci wywiezione malutkie. I tylko mieli papiery, że że on jest Polakiem. Ono mogło już nie mówić, a rodzice mogli umrzeć. I nigdy nie spotkał się z tym polskim. Nigdy. Panie prezydencie Nawrocki, ma pan co do roboty? Ma pan. Trzeba nas ściągnąć, jak chcą przyjechać do Polski. Jeżeli czują tą Polskę, niech wracają. Za wszelką cenę.
bo to są Polacy, a nie ta kategoria B, która podskakuje tutaj i robi nam ferment. Bo to, bo tamto, bo owo. Panie Biedroń, niech pan się zastanowi, co pan robi. Bo pan się też musi nauczyć trochę kultury. Już panu mówią, wszyscy się śmieją, że pan okłada mamusię. Niech pan przeprosi mamusię. Niech pan pokaże, jak się żyje prawidłowo w rodzinie. Nie chodzi o to, że pan nie kocha matki, że pana skrzywdziła. Dobra, w porządku. Ale dlaczego to hasło ciągle chodzi za panem? A pan dalej tłucze inne dzieci? Wbrew pozorom? Bo pan kultury nie ma żadnej, tylko uśmiechy i szydera. Mamy kłopot. Mamy poważny kłopot, ale miejmy nadzieję, że pan prezydent Nawrocki to naprawi i nauczy żyć, bo tu trzeba żyć. Ja coś oglądałem, że pan Brown coś tam kombinują razem. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, czy tylko fejka przeczytałem, czy ktoś się zaczął wygłupiać, bo już trzeba było program rozpocząć, bo dopiero wtedy mam czas, teraz będę robił, ale robię ten film o zaprzysiężeniu pana Nawrockiego. Wiecie, ten tylko robię z kosmogramami jako film, bo to, co robiłem, to jest na podstawie, pamiętacie, że kamerę tutaj postawiłem i będę robił, chyba jutro wypuszczę, jeżeli zdążę, bo to jest od cholery roboty. Nawet nie myślałem, że tyle. I zobaczymy. Fragment puszczę, a potem ogłoszę, że zrobię, bo to jest taki film jednak bardzo szkoleniowy. Jednak bardzo szkoleniowy i tutaj to jest dla tych, którzy naprawdę chcą się nauczyć astrologii. No i zobaczymy, jak to zrobię, bo może też on będzie pod tytułem Offsetki już, bo on będzie kilka razy puszczony, on już będzie jakby w zanadrzu Offsetki. Także tutaj no i okej, w porządku. No. Także będę go robił i potem zrobię, jak już to zrobię ten następny, który robiłem i potem zrobimy ten z katedry. Co on jest w katedrze, bo w tej katedrze ja muszę się bardzo zastanowić, jak to zrobić, żeby to, po pierwsze, wiecie, no, łatwo jest zrobić, no ale no szkoda, to jest błąd, że no to RODO i to wszystko, to wiecie, prawa własności, prawa to, że gdyby było to pokazywane, ja bym mógł kosmogramami wjeżdżać, tylko wtedy by Kościół chyba na mnie wjechał. Chociaż nie wiem, bo Kościół tak, to zależy na jakim poziomie jest Kościół, bo na tym bardzo wysokim poziomie nic do znaków, nic nie ma, bo jak się przyjrzycie dokładnie, jak jesteście w tych nowych kościołach albo tych bardzo starych, to albo na żyrandolach są znaki zodiaku, albo na posadzce, albo w jakichś miejscach specyficznych są te znaki wodnika, potem na przykład tutaj w Licheniu, tylko w Licheniu jest obrócony ten wodnik. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego. Ja już teraz podejrzewam, dlaczego nie jest w tą stronę fale, w tą stronę, ale w tą stronę jest wieczne życie. Nie? Leje się. No więc ja tutaj bym raczej szedł w to wieczne życie, że ta epoka będzie wieczna. No jakby nie było 2000 lat przed nami, no to faktycznie jest to troszeczkę. Czy my wiemy, co było 4000 czy 5000 lat w tył? My nie wiemy, co było 150 lat temu. A o czym my rozmawiamy? My nie wiemy, co było 60 lat temu. Jeżeli pokazujemy cokolwiek, jakiś przedmiot, to się zastanawiamy, co to jest. Jestem więcej niż pewien, że jakbym pokazał dziecku w tej chwili, dziecku 14-letniemu żelazko z duszą, albo duszę samą pokazał, to by nie wiedziało w ogóle, o co to jest. Dałbym mu do ręki, a on by się patrzył, o co to jest.
A ja to żelazko z duszą jeszcze pamiętam, jak nie tyle moja babcia, co tak jak mieszkałem na wsi, to popiół, tak, do tego i otwierało się to, rzucało się tą duszę, zamykało i prasowało. I pamiętam w zakładach tych, jak się nazywa, krawieckich, leżały na gazie te dusze, one się grzewały i oni zakładali i dawali. I pamiętam jeszcze żelazka, widziałem takie żelazko u kogoś, czy to by nie był Białogard, że autentycznie żar węglowy był tam wrzucany, węgiel, taki żar i był zamknięty z takim kominem. W Białogardzie, chyba w Białogardzie. Miałem wtedy 17-18 lat. No więc to tak historycznie to wcale niedaleko. Także patrzcie na to. Jak jesteśmy w tym wieku mniej więcej tym samym, to wnuki w ogóle nie wiedzą, co to jest. Przecież jeszcze niedługo nie będą dzieciaki wiedziały, co to jest igła i nitka. I jak się tym pracuje. Bo dzisiaj zrobić szalik na drutach, to jeszcze dzieciaki potrafią, bo jeszcze tam gdzieś wełna jest, ale w dawnych czasach to żeśmy na lekcjach pracy ręcznych się uczyli na drutach robić. Czy na tych maszynkach takich, co to się przyglądało, te szaliki. Ja pamiętam ten szalik, moja koleżanka to do matury nosiła ten szalik swój, który zrobiła, bo tak był ładny. I to nie było całkiem dziwne. No więc jak to jest? Więc popatrzcie sobie, że to, co uczymy te dzieci, to nam starczy. Musimy rozpocząć naprawdę poważną kampanię świadomości małych dzieci, bo jeżeli te małe dzieci nie będą wiedziały, jak to wygląda i tą szkołę przeżycia i co tu ukrywać? Ja jestem przerażony jedną rzeczą, modą, ale innym razem będziemy opowiadać o tym. Słuchajcie, bo dzięki i tak o tym Putinie, proszę cię, przypomnij mi, nawet jak będziesz mogła, to jutro, jeżeli możesz, to wejdź, Łukaszu, tak? Łukasz. Wejdź od razu jako pierwszy i napisz mi to, bo ja postaram się to wydrukować, wiesz, bo to jest bardzo interesujące to, co powiedziałeś. To jest bardzo ciekawe. Ja nigdy nie robiłem, wiesz, Putina z Trumpem, tylko trzeba by zobaczyć, gdzie to będzie, bo to jest ważne miejsce też, chociaż nie za bardzo, ale w założeniu. Tylko połączyć Putina z Trumpem na wektorze i na ten dzień. Bo tutaj mamy jeden organizm i damy tranzyt na ten dzień. Tylko cholera, o której godzinie to będzie? Jakbyś mógł znaleźć godzinę, jakbyś tam gdzieś coś, czy ktoś z was by mógł znaleźć godzinę. No tak, to. Wiesz, a propos, przepraszam Joko, bo przechodzę tą rzeź wołyńską, dopóki Ukraińcy nie przyznają, znaczy nie wpuszczą nas tam i nie pozwolą, to Nawrocki zrobi to, że cały świat się o tym dowie. Cały świat i powinien się dowiedzieć. I ten film, który jest, powinno powstać 10 takich filmów i
i stworzyć, nawet zaprosić najlepszych reżyserów na świecie i stworzyć konkurs na najlepszy film. Czyli niech oni zrobią sobie i wtedy rozpropagować to tak, żeby oni po prostu nie wyściubili żadnego nosa. Jeszcze jedną rzecz, o której mówił pan Jakubiak, o Warszawie. O Warszawie, o tych cudach tutaj, o których mówił pan Jakubiak, bo ja też mówiłem, tak, jak moja babcia z dziadkiem i mamą wychodzili z Warszawy, jak oni się zachowywali w Warszawie. I co się z nimi stało, gdzie oni wylądowali, w czym oni brali udział i dlaczego tak jest. I to trzeba po prostu ukrócić, bo jeżeli nie będziemy tego stosować, będziemy mieć kłopoty. Będziemy mieć kłopoty, to jest zupełnie normalne, no trudno. Musimy się nauczyć żyć. Się patrzę, co tam jest, ale tam nic nie ma. Wiecie, czym się bawię? To jest takie pudełko, gdzie się trzyma te mikrofony DJI. To jest jednocześnie powerbank dla nich. Bo to jest powerbank. Świetna rzecz. Mówię przez to i bardzo się cieszę, że wreszcie zrobiłem to. No bo jestem zadowolony, bo przynajmniej nie jestem na tym cholernym kablu. Nienawidzę tego. Słuchajcie, uciekam. Jestem wyjątkowo dzisiaj wypompowany, ale nie dlatego, że coś tam, tylko po prostu ta duchota na zewnątrz mnie irytuje. Jutro będę starał się wieczorem zrobić jeszcze ten film, dokończyć. Może jutro dokończę i go część puszczę. Zobaczymy jeszcze, jak to zrobię, bo to trzeba zrobić bardzo mądrze, dlatego że to nie jest dla wszystkich, to jest tylko dla tych osób, które chcą naprawdę się nauczyć astrologii albo chcą poznać ją jakoś tak w inny sposób, bo każdy sposób jest bardzo dobry, jeżeli tłumaczy w jaki sposób, bo opowiadać sobie o astrologii to jest bardzo łatwo, bo to jest tylko angażowanie was, żebyście się nauczyli, bo nauczyli się oddychać astrologią. To jest wyjątkowo trudne. Ja na to poświęciłem 5 albo 6 lat. Naprawdę. Te chwile zwątpienia miałem bardzo długo. Naprawdę bardzo długo. Dopóki nie usiadłem w telewizji i zauważyłem, że ja mówię, tam jest trema piekielna, to nie jest tak jak tu. Teraz ja się nie boję niczego, ale wtedy przecież byli lepsi ode mnie. Dużo lepsi. Wszyscy byli lepsi ode mnie, oprócz mnie. Ja przed tym szkiełkiem i tam coś musiałem powiedzieć. I potem nagle chyba ze 40 telefonów. Ja jechałem tramwajem do domu. Nie do wiary. Mnóstwo osób. Potem jeszcze bardziej. Potem jakieś takie telefony, potem jakieś spotkania, potem Łódzki Dom Kultury, który tutaj szefowa mnie wychwala ponad niebiosa i zawsze otwieram każdy sezon, po pandemii pierwszy wykład musiałem ja mieć. Mówię, Ryszardzie, bardzo cię zapraszam, bo tutaj po tym, bo już się wszyscy niecierpliwimy. No nie mówię, nie ma sprawy. A słuchajcie, żebym miał, jak to się mówi, umierać, to wstanę i pójdę tam na wykład, bo jest dla mnie najważniejszy, dlatego że sobie bardzo cenię to. Tam prowadził wykłady profesor Leszek Weres. Wszyscy pamiętają profesora Leszka Weresa, no i ja prowadzę jako drugi, a też przyjeżdżał tam, tylko zaraz, jak on się nazywa, ten człowiek? On troszeczkę zajmuje się wedyjską astrologią, ale taką bardzo starą astrologią. Oj. Nie przypomnę sobie nazwiska, tylko nie mówimy o panu Skwarku. To nie. To nie. Ta osoba to nie wiadomo, niedawno wyskoczyła jak Filip z Konopi, tak pan Piotrowski. Nie. Ale jak on się nazywa? No nie przypomnę sobie za nic w świecie, bo ja go nigdy, myśmy się spotkali
Ale ja nie jestem, po twarzy bym nie rozpoznał, kto to jest. Na tym zjeździe tych astrologów, bo tam faktycznie na tych zjazdach pierwszym, drugim, na pierwszym nie było dużo osób, na drugim już było dużo więcej, na trzecim, na czwartym, tam gdzie ja miałem wykłady, to już było bardzo dużo osób. I potem na następnych nie wiem, bo ja już przestałem, ja nie pamiętam, po którym ja przerwałem jeżdżenie tam do dziewczyn, dlatego że stwierdziłem, że to była też taka maleńka awantura tam towarzyska, że dziewczyny przyjęły, że zrobiły sobie mały folwark własny. Ale na początku i naprawdę była atmosfera świetna. Na początku, na tym pierwszym, drugim, na tym trzecim, a na tym czwartym, jak już rozpoczęto ściągać tych wszystkich, powiedzmy, astrologów ze świata, to już zaczęło być tak troszeczkę niemiło. Już niemiło, dlatego że oni nic nie reprezentowali. Nic, zupełnie. Jeżeli ta astrologia to nic nie reprezentuje, nic zupełnie. Gdyby takie warsztaty były, wiadomo, że można poprowadzić, gdybym ja poprowadził, gdyby profesor Leszek Wereks poprowadził, gdyby Leon Zawadzki poprowadził, to by było genialne. Ale nie, poprowadziły te prymitywy z Zachodu, sam skądś. Prymitywy, autentyczne prymitywy, bo ja nie mogę powiedzieć, że nie, bo jak był ten wykład o astrokartografii, to przecież my wszyscy wbiliśmy się w fotel. Ten człowiek opowiadał o podstawach astrokartografii i dopiero profesor Weres wstał po angielsku, mu wytłumaczył, a tamtemu szczęka upadła. On opowiadał o tym, czy my mamy, przecież ci, którzy mają ten program astrokartograficzny, Uranie, czy mieli astrologa. W astrologu jest i w Uranie jest astrokartografia. To jest podstawa. Ja nie rozumiem tego. Ta książka wyszła jeszcze w niebieskich tych okładkach, tych dla studentów astrologii. Przecież ona wysłała astrokartografię. Astrokartografię uczymy na 3. roku. Jak są studenci, znaczy kurs, potem jest 1. rok, 2. rok i po 2. roku od razu uczymy astrokartografii, żeby wiedzieli, bo astrokartografia czy jest ważna? Jest ważna. Jest ważna i czy jest trudna? Nie, to jest szalenie proste, bo trzeba nauczyć kosmogramu, czytania kosmogramu. Bo astrokartografia to jest czytanie kosmogramu, nic więcej. Planety się nie zmienią, tylko domy się zmienią. No i to jest wszystko. I gra domami. No i jeszcze jedna rzecz, którą muszę wytłumaczyć, że tutaj młodym albo tym adeptom, którzy chcą, żeby zapamiętali, że dopiero astrokartografia działa po 7 latach. Ale kiedy pojedziecie w to miejsce i zostaniecie zaczarowani, ja stąd nie wyjeżdżam i to będzie Kołomyja, nie wiem gdzie jest Kołomyja, ale nieważne, jakieś przepraszam za wulgaryzm, ale Zadupie Dolne i w tym Zadupiu Dolnym się zakochacie i chcecie tu zostać, to znaczy, że astrokartografia działa. A jeżeli astrokartografia to potwierdzi, że to miejsce jest dla was, to i tak dopiero po 7 latach będziecie autochtonami. Na przykład dopiero zacznie pracować kosmogram wasz po 7 latach. Dlatego się pytamy, ile lat mieszkasz tu. Ale jeżeli będziesz wracać tam na jakieś uroczystości, na 3 dni, 4 dni i tęsknić za tym miastem, na przykład tak jak ja mieszkam w Łodzi, w Warszawie, tak? I teraz pytanie tak, czy ja jestem łodzianinem, czy jestem warszawiakiem? No i problem. Dlaczego? Bo jestem rodzony w Warszawie. A dlaczego mam łódzki? No właśnie, dlaczego? I tego się nie dowiedziałem. No i proste. I czy tęsknię za Warszawą? W każdym momencie, kiedy przyszło mi mieszkać w Warszawie, jutro wynoszę się. A dlaczego przyjechałem tu?
bo to było łatwiej. Miałem dom, miałem mieszkanie, miałem to, co mam. W Warszawie tak, w porządku, ale w Warszawie była taka sytuacja, że zupełnie gdzie indziej mieszkaliśmy. I cały czas tu w Łodzi mieliśmy mieszkanie. Tam w Warszawie też mieliśmy mieszkanie. Ale co z tego, jak tam w Warszawie mieszkanie stało czasami puste. Ja jako dziecko nie pojechałem tam do Warszawy, musiałem z mamą pojechać albo z ojcem. Mogłem w momencie matury pojechać do Warszawy i robić tam maturę, ale wolałem tutaj robić maturę. Dlaczego? Dlatego, że tutaj miałem sympatię, dziewczyny, wiecie jak to jest. Ale potem już po maturze zacząłem jeździć i już nie było mi to tak konieczne, a Warszawa, no co tu ukrywać, przepadła. Znaczy nie przepadła, no po prostu została. No, dzisiaj może się odrodzi, bo dlatego, że jeszcze tam mamy to, co mówiłem, że kuzyn chce nam zwrócić to mieszkanie. No, ponieważ, no więc jeżeli zwróci, no to okej, no to zwróci to mieszkanie, no to będę miał to mieszkanie. No. A czy to prawda? Na razie się nie odzywam, ja nie jadę, nie pytam się. Nie chcę się pytać, bo to są tylko dla mnie koszty. Proste. Słuchajcie, uciekam. Trzymajcie się. Oczywiście. Dobranoc i z Bogiem. Do jutra. Do 21. Pa, pa, pa. Okej, jak nie ma godziny, ja to sobie zapiszę i jutro popracujemy nad tym. Dobra, na razie. Dobranoc. Z Bogiem. Trzymajcie się.